Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Dorota Załęska-Turant. Z wykształcenia jestem astropsychologiem, specjalizuję się w dziedzinie karmy, podświadomości. Jestem również autorką książki Diagram duszy. W dzisiejszym pierwszym odcinku zapraszam Państwa na cykl filmów na temat karmy. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak karma ma wpływ na nasze życie i czy w ogóle je ma. Każdy człowiek, który normalnie funkcjonuje, żyje, na co dzień zazwyczaj nie zastanawia się, co jest przyczyną jego blokad, co jest przyczyną jego problemów, dlaczego choruje jego dziecko. Niemniej jednak, jeżeli nasze problemy zaczynają się piętrzyć, wtedy człowiek szuka rozwiązania. W takich przypadkach bardzo często trafia do mojego gabinetu i próbujemy znaleźć odpowiedzi, co tak naprawdę przyczyniło się do tego, że stracił ktoś pracę, stracił pieniądze, dziecko zaczęło chorować. Oczywiście przyczyn może być wiele energetycznych, niemniej jednak na samym początku szukam odpowiedzi w karmie. A co to jest karma? Karma jest to nic innego jak suma naszych myśli i uczynków z tego życia i z poprzednich wcieleń. Gdyby to była tylko nasza karma, to może byśmy dali sobie radę rozwiązywać problemy. W naszej energetyce, w polu energetycznym tkwi karma również 5 pokoleń wstecz. My w tym momencie jesteśmy tym 5. pokoleniem. Nasi rodzice są pokoleniem 4, nasi dziadkowie są pokoleniem 3, pradziadkowie 2 i pradziadkowie 1. Proszę sobie wyobrazić teraz, że wszystkie emocje, których doświadczali nasi przodkowie, nasza praprababcia, jej stosunek do naszego prapradziadka, jej stosunek do dzieci, do ludzi, do wszechświata. To są wszystkie sytuacje, które są skumulowane w naszym polu energetycznym. My oczywiście nie zdajemy sobie sprawy, co tak naprawdę posiadamy w sobie. Niemniej jednak nie wiemy, jak działali nasi przodkowie. Jak to sprawdzić w naszym życiu oczywiście? Bardzo często spotykam się z osobami, które naprawdę są świetne, życzliwe, nikogo nie krzywdzą, starają się w życiu pomagać bliskim, obcym ludziom, więc można powiedzieć, że są dobrymi ludźmi według logiki ludzkiej. I właśnie takie osoby bardzo często doświadczają różnych nieszczęść. I tu się rodzi pytanie, dlaczego? I właśnie bardzo często, a zazwyczaj najczęściej ta przyczyna tkwi w zachowaniach, w emocjach tego wszystkiego, co zrobili nasi przodkowie. W tej całej sytuacji, co my możemy zrobić? Znajomość karmy jest potrzebna po to, abyśmy na bieżąco mogli i potrafili uzdrawiać życie swoje i życie swoich potomków. We wszechświecie panuje równowaga. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, nie pojawiło się znikąd. To wszystko, co my wysyłamy w wszechświat, w przestrzeń, będzie do nas wracać. Najtrudniejsze jest to, że naprawdę nie wiemy, co takiego wysyłamy. I znowu, znajomość karmy pozwala nam na bieżąco oczyszczać swoją duszę, pozwala na bieżąco robić wszystko, aby nie blokować sobie własnej przyszłości i oczywiście osiągać później sukcesy w życiu. Każdy człowiek, przychodząc na to życie, wybiera kraj, miejsce, godzinę urodzenia. Tak naprawdę sam pisze scenariusz swojego życia. To dlaczego w ciągu swojego życia mamy pretensje do siebie, do rodziny, do innych o to, że to nasze życie jest nieudane? Prawda jest taka, że to nasza dusza dokonuje tych wyborów przed wcieleniem się na tym świecie. Oczywiście nikt z nas nie pamięta, co było powodem i przyczyną naszych wyborów. Ja dzisiaj mogę Państwu powiedzieć po moich doświadczeniach, że to właśnie karma powoduje, że wybieramy takich, a nie innych rodziców. Bardzo często przychodzi taka myśl, czy istnieje sprawiedliwość na świecie. Mówiąc o sprawiedliwości ludzkiej, mam tu na myśli prawa, które są stworzone przez człowieka. We wszechświecie istnieje również sprawiedliwość boska,
według której tak naprawdę powinniśmy my funkcjonować, ludzie. I teraz patrząc na małe dzieci, które rodzą się już chore, które cierpią, można by zadać sobie pytanie, gdzie jest ta sprawiedliwość boska? W momencie, kiedy doświadczamy trudności i cierpień, kogo tak naprawdę obciążamy, jeśli chodzi o nasze sprawy życia dnia codziennego? Oczywiście Boga, bo my nie jesteśmy niczemu winni. To Bóg jest taki niedobry, bo On zsyła na nas cierpienia. Kiedy zastanowimy się, że istnieje właśnie ta sprawiedliwość boska, że istnieją poprzednie wcielenia, w których to właśnie my sami zapracowaliśmy sobie na nasze obecne doświadczenia. Istnieje coś takiego jak sprawiedliwość boska. To nasze dusze podejmują wyzwania, podejmują te trudności po co? Aby właśnie w tym życiu móc uzdrowić swoje przeszłe uczynki. Jeżeli wybieramy trudnych rodziców, trudne warunki bytowe, według logiki ludzkiej tak naprawdę kto świadomie dokona takiego wyboru? Nasza dusza, zanim wcieli się w to życie, to ona podejmuje te decyzje z pełną świadomością i dobrowolnie. Zatem to my wybieramy swoich rodziców i nigdy nie jest odwrotnie. Jeżeli narzekamy na swoje życie, jeżeli narzekamy na swoich bliskich, rodzinę, bo są tacy niedobrzy, to zadajmy sobie pytanie, po co my właśnie wybraliśmy takie warunki na to życie. Znajomość prawa karmy uważam, że jest potrzebna każdemu człowiekowi, gdyż to ona decyduje o jakości naszego życia. Tylko co to jest ta znajomość karmy? Jest wiele osób, które nigdy w życiu nie przeczytały żadnej książki na temat karmy, nie były na żadnym kursie, nie słyszały nawet takiego słowa jak karma, a ich życie jest spokojne, radosne i harmonijne. Z czego to wynika? Proszę Państwa, nasza dusza doskonale wie i zna wszelkie prawa wszechświata. To nasza logika o tym nie pamięta. Bardzo często to właśnie nasza dusza daje nam wskazówki, poprzez symbolikę wydarzeń, które dzieją się w naszym życiu, próbuje nam pokazać, że gdzieś popełniamy błąd. Dlatego bardzo często wszelkie blokady, nieporozumienia, nieszczęścia, które my uważamy według logiki ludzkiej jako nieszczęście, jest to nic innego jak przyhamowanie naszych działań po to, abyśmy stanęli i zastanowili się, w jakim kierunku idziemy. Człowiek ma prawo oczywiście popełniać błędy. Jesteśmy tylko ludźmi. Niemniej jednak, jeżeli nasze postępowanie, nasze reakcje mogą przyczynić się do szerszego zagrożenia dla ludzkości, wtedy będziemy właśnie powstrzymywani przez różnego rodzaju nieszczęścia, kłopoty, straty. Każdy z nas zazwyczaj dba o higienę ciała, ale tak mało ludzi dba o higienę duszy. Czasami wystarczy jeden kardynalny błąd w życiu i niestety całe pokolenia, nasze dzieci i ich potomkowie będą ponosić skutki uczynków swoich rodziców. To nie jest tak, że mamy żyć i funkcjonować na zasadach tylko ludzkich, ale powinniśmy tu włączać również logikę boską. Wyobraźmy sobie, że jest ktoś, kto doskonale potrafi jeździć samochodem, ale nie zna zasad ruchu drogowego. Wypuszczając takiego kierowcę na drogę, on nie wie, kiedy wolno mu jechać, kiedy powinien ustąpić pierwszeństwa. I pomimo, że może być doskonałym kierowcą, tak naprawdę to będzie zagrożeniem dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podobnie jest w karmie. Jeżeli my nie znamy tych zasad, nie zdajemy sobie z nich sprawy, to w tym momencie, działając na co dzień, podejmując różnego rodzaju decyzje, reakcje, my tak naprawdę nie wiemy, że możemy komukolwiek szkodzić. Bardzo często, kiedy ludzie zaczynają wchodzić w karmę, poznają takie podstawy, tajniki karmy, czasami są naprawdę w szoku, bo im się wydaje, że do tej pory czynili dobrze. Tak, zgadzam się, czynili dobrze według logiki ludzkiej,
Ale to, co czynili według logiki ludzkiej, nie zawsze zgadza się z naszą logiką boską. W związku z tym poznanie zasad karmy pozwoli w przyszłości uniknąć wielu kłopotów. W trakcie mojej pracy, już wieloletniej, bo od 2009 roku zajmuję się karmą zawodowo, w tym momencie mogę powiedzieć, że jestem świadkiem wielu uzdrowień, wspaniałych sytuacji, kiedy to ludzie potrafią zmienić się w ciągu nawet kilku dni, ponieważ uzdrawianie karmy to nie jest jakaś wielka, ciężka praca. Ludzie boją się wchodzić w karmę, dlatego że myślą, że będą musieli już temu poświęcić całe swoje życie. Przede wszystkim w 50% rozumienie karmy to już jest połowa sukcesu. To w tym momencie już mamy jakieś podstawy, pokłady ku temu, żeby nasza przyszłość była spokojniejsza i bardziej radosna. Niestety bardzo często spotykam się z takimi obserwacjami ze strony innych, że słyszę od klientki: proszę pani, ten Kowalski to jest bardzo zły człowiek, jest oszustem, okrada innych, a proszę zobaczyć, że ma piękny dom, duży samochód, jego dzieci są mądre i zdrowe. I bardzo trudno jest takiej kobiecie zrozumieć, że jeżeli ktoś posiada wartości ziemskie, które są jedne z ważniejszych dla ludzi, to on sobie na to zasłużył. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten człowiek, który być może posiada dobra materialne, jego dusza może cierpieć. Poza tym jest zasada we wszechświecie: za wszystko, co czynimy, za wszystko płacić będziemy. To, że ta osoba chwilowo, obecnie posiada dobra materialne, my nie wiemy, co się stanie za rok, za dwa. Ale następna rzecz. Człowiek, który ciągle patrzy na innych, ciągle widzi u innych ich błędy, osądza, ocenia, nie chce spojrzeć na siebie, jest to pierwszy sygnał, że takiej osobie trudniej będzie złapać równowagę czy zrozumieć. Bo jeżeli człowiek jest pokrzywdzony, jest chory, cierpi, to jeżeli on nie widzi podstaw ku temu, dlaczego to się dzieje w jego życiu, a w momencie, kiedy pozna zasady karmy, on to zrozumie, co przyczyniło się do jego nieszczęść, w jego duszy może nastąpić wielka ulga, nastąpi zrozumienie, akceptacja. I wtedy tak naprawdę zaczyna się uzdrowienie duszy. Bardzo istotne jest, że mówiąc o karmie rodowej, która przenika całe pokolenia, mówiąc o karmie osobistej, która powoduje, że właśnie wybieramy takich rodziców, my mamy prawo to wszystko zmienić. Często też słyszę bunt ze strony niektórych osób, które mówią: no tak, moja mama nic nie robi, moja babcia nabałaganiła, a teraz ja muszę siedzieć i oczyszczać karmę rodową. I tu też jest wyjaśnienie właśnie do takiej sytuacji. To nie mama ani babcia nas wybrała w tym życiu. To właśnie nasza dusza wybrała naszą mamę, naszą babcię po to, aby przepracować właśnie te problemy, które mamy do przepracowania. Być może w innej rodzinie nie doświadczymy takich sytuacji, a nasza dusza uzdrawia się wtedy, kiedy doświadcza trudności i oczywiście akceptuje te trudności. Bagaż, który każdy z nas przynosi na to życie, dla każdego jest inny. W naszym obecnym życiu ponosimy odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy w poprzednich wcieleniach, za to, co robimy w obecnym życiu, za to, co zrobili nasi przodkowie, za to, co przekazaliśmy do dusz naszych dzieci i ich potomków. Najwłaściwsze jest to, że karmę możemy oczyszczać w każdym momencie swojego życia. W każdej sekundzie możemy je zmienić pod jednym warunkiem, że nasza dusza zechce to robić. Pragnę powiedzieć, że karma ma bardzo istotny wpływ na nasze życie, a jej znajomość pozwoli w przyszłości unikać wielu trudności i kłopotów. Dziękuję Państwu i zapraszam na następny odcinek karmy na temat emocji i ich znaczenia w naszym życiu. Dziękuję.